Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj niesamowicie smaczna zapiekanka ziemniaczana. Kolejne szybkie danie z piekarnika. Zaczynamy od przygotowania ziemniaków. Potrzebne będzie około 800 g ziemniaków. Obrane i umyte ziemniaki kroimy w plastry o grubości około 1 cm lub troszeczkę grubsze. Pokrojone ziemniaki zalewamy wrzącą wodą i gotujemy około 5-7 minut do miękkości. Gotujemy oczywiście w osolonej wodzie. Ziemniaki mogą być jeszcze leciutko twarde. Należy je odcedzić, zanim ziemniaki zaczną się rozpadać. Ugotowane ziemniaki przez chwilę odparowujemy. Następnie naczynie do zapiekania smarujemy oliwą z oliwek lub olejem. Na dnie naczynia układamy plastry ziemniaków. Następnie posypujemy je suszonym czosnkiem, świeżo mielonym pieprzem i papryką słodką. Ilość przypraw jest oczywiście dowolna. Ja posypałam dosyć obficie. Następnie kiełbasa, najlepiej ulubiona. W moim przypadku jest to kiełbasa śląska. Osłonkę z kiełbasy zdejmujemy lub zostawiamy. To już dowolnie. Kiełbaski przecinamy wzdłuż na 4 części i kroimy na mniejsze kawałki. Pokrojoną kiełbasę przekładamy na rozgrzaną patelnię z odrobiną tłuszczu przeznaczonego do smażenia. Kiełbasę smażymy na złoty kolor i co jakiś czas mieszamy. W tym czasie można pokroić cebulę. Jedną dużą cebulę kroimy w kostkę. A gdy kiełbasa jest już ładnie zrumieniona, przekładamy ją na ziemniaki. I rozkładamy równomiernie po całej powierzchni. Na patelnię, na której smażyła się kiełbasa, wlewamy trochę oleju, przekładamy pokrojoną cebulę i smażymy na razie na małym ogniu. W tym czasie można pokroić pieczarki. Opłukane i osuszone pieczarki kroimy na 4 lub 6 części, w zależności od wielkości. Jeśli cebula lekko się już podsmażyła, dodajemy pieczarki. Mieszamy i smażymy już na większym ogniu. Smażymy do zarumienienia i odparowania płynu. Pod koniec smażenia pieczarki należy doprawić solą i pieprzem do smaku. Usmażone pieczarki wykładamy na ziemniaki z kiełbasą.
Proporcje do zapiekanki mogą być oczywiście dowolne, na przykład w zależności od tego, ile mamy ziemniaków. A teraz czas na składniki do sosu. Mały pęczek koperku drobno siekamy. Około pół papryki czerwonej pozbawiamy gniazda nasiennego i pestek. Kroimy w drobną kostkę i na razie odstawiamy. Następnie na tarce o dużych oczkach ścieramy ser żółty. Do sera dodajemy gęsty jogurt, 1 łyżkę majonezu, około 4-5 łyżek keczupu pikantnego i wstępnie mieszamy z serem. Dodajemy pokrojoną paprykę, posiekany koperek, mieszamy i doprawiamy odrobiną soli, ale to już w zależności od tego, czy ser jest mocno słony. Posypujemy świeżo mielonym pieprzem, dodajemy również czosnek suszony do smaku. Wszystko dokładnie mieszamy. Tak przygotowany sos wylewamy na zapiekankę i rozprowadzamy równomiernie. Zapiekankę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 190 stopni. Pieczemy około 40 minut, grzanie góra-dół, druga półka od dołu. Pod koniec pieczenia można jeszcze dodatkowo posypać startym serem. Gotową zapiekankę wyjmujemy z piekarnika. I na koniec posypujemy posiekanym koperkiem. Polecam, zapiekanka jest przepyszna, u mnie zjedzona błyskawicznie. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!